Drogie wagi, będziecie mieć wrażenie, że coś jest w waszym życiu trochę krzywo, ale jaki będzie wasz stosunek do tego? Będziecie mieli wrażenie, że to nie wasza wina. Nie wasza wina, że coś jest krzywo, że coś jest nierówno. I wy tego nie popsuliście. To nie jest wasza wina. Nie. I to będzie ważne w czerwcu. I co jeszcze będzie ważne? Ważne będzie to, żeby innym powiedzieć to, jacy jesteście mądrzy. A jeżeli nie wy, to ktoś dla was istotny, kogo uważacie za autorytet, którego chętnie posłuchacie. Ale to nie jest tak, że to jest ktoś, kto musi mieć jakiś taki autorytet jak nie wiem, papież, tak? Bo mamy papieża w talii. To nie jest papież, to nie jest ktoś, kto musi mieć jakiś szczególny tytuł, mieć na coś jakieś tam papiery, nie papiery. To jest ktoś, kto jest jakby łysy, ale nie tylko dosłownie, znaczy może być dosłownie jak najbardziej może być, ale to nie jest kluczowe, że zawsze musi być ten ktoś łysy. Tu raczej chodzi o to, że ten ktoś może opowiadać wtedy i wtedy ktoś się mną nie zaopiekował. Tu musiałem radzić sobie sam. Tu mnie ktoś nie pogłaskał. Tu mnie ktoś nie pochwalił. I zobacz, jaka to była historia. Ktoś może wręcz pokazywać różne rzeczy, że wy możecie to wręcz zobaczyć i inni mogą to wręcz zobaczyć, a nie tylko jakby jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić. Ktoś może pokazywać: teraz muszę przysiąść, teraz muszę cupnąć, teraz biorę swoje zwierzątko na kolana, albo przynajmniej myślę o tym. Teraz siadam z wami przy ognisku, bo zmęczyły mi się nogi, bo może boli mnie kręgosłup, bo muszę usiąść wygodniej, bo muszę zmienić pozycję, ale zmieniam pozycję i cały czas coś mi tam uwiera, coś mi przeszkadza i opowiadam swoją historię. Historię różnych walk i przejść. Jak w 9 buław ktoś różne walki stoczył, różne rzeczy zrobił. To nie jest początek działań, to jest daleko, daleko za początkiem, ale jeszcze nie najdalej, gdzie można dojść. Przed 10 buław jest 9. To jest ten przystanek, który może pomóc ruszyć dalej na sam szczyt, jeżeli ktoś zamierza na ten szczyt dojść. Jeśli ktoś postanowi się zatrzymać i zostać przy 9 buław, to postanowi. Ale to nie jest koniec. To nie jest koniec ścieżki. To nie jest tak, że już jesteś na samym szczycie, na samym końcu. Może zatrzymujesz się w drodze przy ognisku, bo zrobiło się ciemno, bo jest niesprzyjająca pogoda, niesprzyjające warunki, niesprzyjające okoliczności. I absolutnie normalnym w tym momencie jest to, że w takich warunkach należy usiąść, pogadać, ogrzać się, a potem iść spać. I potem można ruszyć. Potem można ruszyć. Już to wchodzę, już to widzę, i już widzę, że ktoś czuwa przy tym ogniu, i to nie jest ta osoba, która o tym mówi. Ktoś czuwa i broni przed drapieżnikami, przed wilkami, przed innymi, którzy mogliby chcieć skrzywdzić tego śpiącego, który musi odpocząć. Są tu ci, którzy słuchają, i ktoś z nich będzie pilnował. Oni mogą pełnić różne warty. Oni mogą umówić się. Teraz patrzę ja, potem patrzysz ty, teraz we dwójkę, teraz we trójkę. Jak w harcerstwie ktoś ma swój dyżur.
Ja harcerką nie byłam, ale tutaj babcie i siostry, także babci, także i nie tylko. Także mniej więcej wiem, o co chodzi, znam trochę te historie. I ktoś może powiedzieć: ja znam te historie. Znam te stare różne historie tych różnych ludzi, którzy mówili: wtedy było zimno, wtedy było biednie, wtedy mieliśmy puste głowy, wtedy rwaliśmy włosy z głowy. I to jest ważne w czerwcu, moi drodzy. Ale nie jest to jedyne, co jest ważne. Ważne jest to też, żeby w drodze na ten szczyt nie iść samemu od razu, szybko. Moi drodzy, wyszła właśnie ta radosna 10 buław, ale odwrócona. Nie wszystko od razu, a jak już postanowicie ruszyć, jak ten ktoś postanowi ruszyć, to niech idzie z kimś, kto jest twardy i silny jak wół, jak bawół, jak ktoś, kto może znieść wiele różnych obciążeń z tym kimś, a jeżeli wy czulibyście się jak ten ktoś, kto jest w stanie nieść te obciążenia, ale potrzebuje towarzystwa, to możecie dobrać sobie kogoś, kto będzie od was dużo delikatniejszy. I może nie może unieść tyle, co wy, ale wniesie pewien rodzaj urody do waszej podróży i waszej lekkości i powie: ja po prostu z tobą pójdę, mogę wziąć ze sobą jedną walizkę, dość dużą, ale jedną. Nie mogę unieść tyle, co ty. Jestem innej konstrukcji, ale razem możemy wejść na ten szczyt. Moi drodzy, gdzieś na jakimś wzniesieniu już byliście razem i już trzeba było się wznieść jak na jakiś pagórek, jak bodajże chyba są Czerwone Wierchy, nie jestem pewna, pamiętam jak przez mgłę, że trzeba tak jakby trochę do góry, trochę na dół się idzie. Nie zawsze te szlaki są takie proste i nie zawsze idzie się tylko do góry. Czasem się idzie do góry, czasem się idzie trochę na dół. I możecie sobie przypominać i w jakimś sensie wracać do tych sytuacji, kiedy już musieliście wchodzić i wspinać się na wyższe partie, a potem mogliście zejść trochę niżej, że zrobiło się trochę lżej. I w tym momencie robi się trochę lżej, drogie wagi. Czego możecie wyglądać, drogie wagi, i na co powinniście jeszcze uważać? Zacznę od tego, na co uważać. Uważajcie na to, żeby nie podchodzić zbyt lekko do spraw materialnych i zbyt szybko. I możecie wyglądać tego czasu, kiedy będzie można się wyłożyć jak na hamaku. Ułożyć tak, jakby was tylko księżyc kołysał i można by było znów gdzieś się wyspać i odpocząć spokojnie. Zamknąć oczy, spuścić włosy i powiedzieć: teraz to ja śpię. Wszystkiego dobrego.